Cześć, dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak sobie poradziliśmy ze zmianą aparatu stykowego do silnika 1600 DHC Fiat, tak zwanego aparatu stykowego, który niewątpliwie jest w pewnym rodzaju problematyczny, i zamienić go na aparat zapłonowy od dużego Fiata Poloneza 1600, tak zwanego elektronika. Czyli wiadomo, musimy posiadać taki aparat od 1600 FSO. I teraz tak, no wiadomo, że to już nam nie będzie potrzebne, odkładamy. I teraz musimy tutaj sobie dorobić ten wałek. Tutaj ta część, która jest frezowana, musimy ją zmienić na frezy, które występują w aparacie zapłonowym DHC. Czyli frezy są inne, jest mniejsza średnica i są gęstsze. Żeby to zrobić, musimy obciąć tutaj tą część wałka i zastąpić ją częścią, tak jak wcześniej wspomniałem, od pompy oleju Łady 201 lub też od aparatu zapłonowego, również od Łady na przykład 201. Ok, teraz kiedy obcięliśmy sobie tą część od aparatu zapłonowego od dużego Fiata Poloneza, wiadomo, że ją musimy odłożyć. I teraz, mając dokładnie obie te części, akurat to jest ta nieprzerobiona i ta przerobiona w tym wypadku, widzimy tą różnicę, tak? Czyli skróciliśmy o pewną wartość, oprócz tego zmieniliśmy na ten wielowypust. Co dalej będzie nam potrzebne? Wiadomo, że w tym wypadku aparat zapłonowy, za chwilę go złożymy na zmienionym wałku aparatu zapłonowego. Ten wiadomo odkładamy, bo to jest od innego aparatu. W dalszej części będzie nam potrzebny moduł zapłonowy, w tym wypadku APE05 oraz cewka specjalnie przystosowana również do zapłonu elektronicznego FSO. Do tego będziemy potrzebowali przewodu, w tym wypadku nowy przewód od aparatu zapłonowego, jak i druga część z drugiej strony, która jest podłączona do cewki. Ok, teraz przystępujemy do złożenia aparatu zapłonowego już ze zmienioną końcówką wielowpustu wałka aparatu zapłonowego. Oczywiście musimy sobie tutaj to wszystko nasmarować. Uwzględniając strony, które muszą być prawidłowo złożone. Tutaj sobie również smarujemy, żeby to na sucho nie pracowało. Ok, czyli tak to wygląda. Teraz musimy sobie włożyć ten wałeczek. Proszę bardzo. Dalej sobie również troszeczkę tutaj to oliwimy. Zasmaruję ten jezie, jak to mówią. Ok, nakładamy sobie tą część tutaj. Super. Dobra. Tu mamy naszykowane. Teraz część aparatu zapłonowego. Mamy tu, ale jeszcze przed tym następna podkładka, tak zwana podkładka izolacyjna. Dodatkowo podkładka kompensująca luz. Następnie tutaj sobie tu troszeczkę pooliwimy smarem.
znaczy smarem olejem. Według mnie, no ja używam oleju przykładniowego, żeby był taki dość gęsty. Tak. I teraz w tej postaci musimy to włożyć tutaj. I włożyć w ten wpust, żeby na to nam się wszystko zgadzało. O. I teraz to ładnie wygląda. Widzimy, że ładnie się wałek kręci. Nie ma żadnych luzów. I teraz ważna rzecz jest taka, że aby ten aparat, no to ta akurat część jest uszkodzona i to jest do wymiany jak najbardziej. Jak wcześniej wspomniałem, ten przewód jest nowy oraz drugi z drugiej strony do tego modułu. I teraz ważne jest to, że ta tulejka od aparatu FSO nie pasuje do silnika DOHC. Z racji tego, znaczy tutaj mogę Wam pokazać tą różnicę. Prawda? Widać tutaj, że to jest zupełnie co innego. Dlatego trzeba było dorobić taką tulejkę. Ok, dobrze. Tulejka jest zrobiona. Jakby ktoś chciał, to tam możemy przekazać. Jest akurat taki szkic, jak tą tulejkę wykonać. Tutaj sobie to rozrysowałem. Oczywiście możemy dać do jakiegokolwiek ślusarza, który nam tutaj to dorobi. Ewentualnie jak ktoś może to samemu. I teraz nałożymy sobie dodatkową podkładkę, którą sobie tutaj dorobiłem. Jakby nie wiadomo jakie ciśnienie oleju było, aby odrzutnik tego nie zaakceptował, to sobie to włożymy. O. Teraz jak tutaj mamy w ten sposób, to już widzimy, że z tą podkładką zaczyna to wyglądać jak standardowy aparat do Fiata DOHC. Silnika DOHC, prawda? Przepraszam, tutaj uderzyłem w statyw. Ok, i teraz znowu sobie ten wałeczek tutaj nasmarujemy. Plus podkładki. Oczywiście wszystko musi być czyste, nie ma tutaj możliwości, żeby miał się jakiś piasek, cokolwiek pojawić, to wszystko wiadomo pracuje razem z silnikiem. I nakładamy podkładki kompensujące ten luz góra-dół. I teraz odrzutnik oleju zakładamy. Standardowy od FSO 1500, 1600, nie ma różnicy, wszystko jest to samo akurat w tym wypadku. I bolec, który tutaj nam to ładnie powinien się zgrać. I teraz co my tu możemy zrobić? Musimy to złożyć i wcisnąć. I teraz tak, no nie mamy tutaj na czym tego zrobić. Tu nam to przeszkadza, ale spróbujemy to dobić troszeczkę. Ja tutaj skorzystam może z imadła, tak że ucieknę z kadru. Proszę Państwa, już jestem. No i jeszcze może troszeczkę musimy to dobić. Tak, widzimy tutaj, że jeszcze do końca nie przeszedł ten trzpień.
Ok. Jest fajnie, wszystko się pięknie kręci, obraca, nie ma żadnego luzu. Absolutnie, wszystko jest super. Ja dodatkowo sobie wstawiłem tutaj taką podkładkę. Już mówię dlaczego. Dlatego, że patrząc na poprzednie sytuacje z aparatami zapłonowymi, zawsze te przeciwwagi, które sobie tutaj zakładamy, tak, od siły odśrodkowej podchodziły nam do góry. Dlatego, że między tą płaszczyzną a tą nie było, znaczy ona była dużo bardziej niżej było, tak? Dlatego od siły odśrodkowej te ciężarki podchodziły do góry i wycierały tutaj się wyżej, tak? Dlatego stawiając tutaj, to już sobie ja zrobiłem, stawiając tą podkładkę, widzimy, że to w fajnym zakresie pracuje, nawet minimalnie poniżej i nawet jak się podniesie, to cały czas się trzyma tej krzywki, tak? Czyli nie wyciera jej wyżej niż cała jej tutaj płaszczyzna. No i teraz zakładamy sobie drugą krzywkę. Ok. No i tak naprawdę mamy złożony aparat zapłonowy. Mamy złożony sobie tutaj aparat zapłonowy, tak? Ok. No i teraz do pełni szczęścia potrzebujemy, ja sobie teraz mogę tutaj na chwilę zdjąć, bo to i tak mi spada, sprężynki od ciężarków odśrodkowych, tak? Teraz tak, po tej stronie zakładamy ciężarek grubszy, grubsza sprężynka. Proszę bardzo, spróbujemy to zrobić na wizji. O, ciach. Udało się, jest. I teraz druga strona, sprężynka miękka. W rękawiczkach nie są takie proste jeszcze, jeżeli są po poleju. Ale momencik, zaraz sobie czymś tutaj poradzimy. Przeczyścimy sobie ręce. I już momencik. I próbujemy. Nie chcę tak prosto pójść. No, jest. Udało się. Ok. Pamiętajmy o tych gumkach, tak, żeby nam nie spadły, które amortyzują nam tutaj ten cały aparat zapłonowy przy tym. No i proszę Państwa, aparat jest, kręci się. Siła środkowa ładnie to rozgina, czyli jest tak jak powinno być. I teraz tak, aparat zapłonowy, nowa kopułka, w tym wypadku zakładamy, zakleszczamy spinki, zakładamy na tą chwilę z powrotem tutaj, tak, i tutaj zaraz porównamy oba aparaty zapłonowe, jak wyglądają. To jest standardowa myśl techniczna FSO. Proszę bardzo. Akurat tutaj, no nie wiem, podłożę może coś, bo tutaj jest większa przeciwwaga. O, tutaj widzimy tą różnicę. No akurat tutaj nie mamy tego odrzutnika, ale to też nie jest problem, bo taki odrzutnik gdzieś mamy, żeby tutaj znaleźć tą różnicę w tej długości, prawda? O. I tutaj, o proszę bardzo. O. Mamy odrzutnik,
Nie wiem jak to widać w kamerze, ale no różnica jest wiadomo. Tutaj nastąpiło obcięcie, prawda? Czyli jeszcze raz Wam pokażę. Jest obcięta ta część. Została ona tutaj obcięta, nie do końca obcięta, bo ona została zmniejszona, sfrezowana na tokarce i został tutaj gwint naniesiony około 1 cm, jak w śrubie powiedzmy, tak? A z drugiej strony tą część, którą żeśmy odcięli, zabrali na przykład z pompy oleju Łady, tudzież z aparatu zapłonowego Łady, w tym wypadku oczywiście, dlatego, że to jest pompa używana i ten wałek był wyrobiony, ten wielowpust, dlatego użyliśmy tej końcówki wałka od wielowpustu nowego aparatu zapłonowego Łady, tak? Z racji tego, żeby to było jako w cudzysłowie nowy element. I teraz tak, w tym elemencie został również splanowany i naniesiony gwint i razem to zostało skręcone, prawda? Oprócz tego skręcenia, skręcone było również na paście lutowniczej i wszystko było zgrzane, że oprócz skręcenia było zgrzane lutowie, tak? I w tym wypadku mamy gotowy aparat zapłonowy przeszczepiony elektroniczny z FSO 1600 o kodzie 4498 w tym wypadku do silnika Fiat 1600 1800 2.0 DOHC, tak? I tutaj, jak możemy tutaj sprawdzić sobie, ten odstęp od tej wargi, czyli od tej wargi, tak? Moment inaczej, od wargi aparatu zapłonowego DOHC, tak? Bo tu możemy zobaczyć, że jest to dokładnie, no to musimy przycisnąć, jest to równe 10 cm, tak? 10 cm. I tutaj na potwierdzenie tego, po tej uszczelce i po tej tutaj wardze, była tej tulejce dorobionej, również mamy idealnie również mamy 10 cm. Natomiast jak przełożymy sobie to tutaj, to będziemy widzieli tą różnicę, która została zmieniona, tak? Bo tutaj mamy na przykład 13,6 mm, 13 cm 6 mm, tak? Czyli widzimy, że skróciliśmy to o 3 cm i 6 mm, tak? I na tym polega cała przeróbka, żeby cieszyć się aparatem zapłonowym elektronicznym w silniku DOHC Fiata, czyli Fiat, nie wiem, Monte Carlo, Acropolis, bądź też Polonez 2000. Dzięki za uwagę, pozdrawiamy. Ok, teraz musimy domontować jeszcze palet rozdzielacza. Z tym, że pamiętajcie, do wersji Electronic palet rozdzielacza ma tą blaszkę pełną i nie pomylcie się, gdyż palet rozdzielacza do standardowej wersji z przerywaczem ma palet z rezystorem, czyli nie będzie pasować.
Palec zamontowany, nowy przewód zamontowany i już kogułeczkę musimy też zamontować, wpust tutaj. Brawo. Całość mamy gotową do montażu na samochodzie, co pokażemy w następnym odcinku.